Cześć, to ja, Paweł. I witam was zamiast wujka. Witam was z Polski w dniu 47 i jadę sobie przez Wrocław. No dobra, jaja sobie robiłem. To byłem ja, wujek, youtuber trzeciej kategorii. Oczywiście użyłem AI do podrobienia głosu mojego kolegi, ale efekt był raczej mizerny. A szkoda, mógłbym nagadać tu jakiś głupot w tym filmie, udając, że to Paweł i wszystko byłoby super. No cóż, trudno się mówi tak czy inaczej. Mój kolega wyjeżdża właśnie z Wrocławia, który swoją drogą jest raczej ładnym miastem. W dodatku od czasu, kiedy tu byłem po raz ostatni, to raczej naprawili tu drogi. Mimo że pełno jest jeszcze takich jak te tu, ale są jakieś równiejsze. Bo jak pamiętam 15 lat temu to była tu dziura na dziurze. No nic, mniejsza z Wrocławiem, opowiem wam przy okazji jaki jest plan na dzisiaj. Paweł ma plan bardzo prosty, jedzie z Wrocławia do Koszalina i to będzie wszystko, bo jutro wraca już do pracy. Ja natomiast pojadę dzisiaj przez Szwajcarię prosto w góry Vosges. Nie wiem czy tak to się wymawia, ale jakoś tak mniej więcej. Vosges po polsku. No tak, nieważne w sumie. Jak widzicie, Paweł już powolutku jest na obrzeżach Wrocławia, powiedzmy, i za chwilę ruszy już w kierunku długich prostych. Podczas gdy ja właściwie wciąż sobie smacznie śpię. Dałem trochę pola popisu mojemu koledze, niech jedzie, niech się cieszy drogą. I takimi pięknymi widokami, prawda? Ładnie jest. Jak to mówią niektórzy youtuberzy, luksusowo. Cześć i czołem wszystkim. Mamy kolejny dzień. Zostały mi, dzisiaj jest piątek, czyli piątek, sobota, niedziela, poniedziałek, 4 dni jazdy. Już prawie koniec, a ja jestem, zobaczcie, w Szwajcarii. Niektórzy zaczynają od Szwajcarii, a ja na niej kończę. Tu byłem w tym dziadowskim hotelu. Nie polecam, 80 funtów za mikropokój, ale może być, tam bywało gorzej. No i dobra, jadę dalej. Jeszcze jakieś śniadanie, bo tu było po 14 funtów. Cholerne śniadanie, zwykłe, najzwyklejsze 14 funtów. Idę po Snickersa i jadę. Tepenik, śniadanko, które nie było tańsze niż w hotelu. Jesus. Zapomniałbym o części mojego śniadania. Co zostawiłem na koniec. Więc tak, śniadanie z cyklu 2 kanapki, słodkie ciastko, Red Bull 12 funtów. Jedźmy stąd, bo to dziwne miejsce. Pięknie tu, co? Ale patrzcie teraz! Nieźle, ale wiecie co? Problem tej Szwajcarii jest taki, że poza paroma górskimi przełęczami, to większość dróg idzie tutaj po prostu dolinami. A do tego większość tych dróg w dolinach praktycznie nie ma zakrętów. No poza tym teraz tutaj. Ale w większości wypadków jest jak teraz. A do tego, żeby było gorzej, większość takich dróg ma ograniczenia. I nie polecałbym zapieprzać, bo mandaty tutaj są oj boli. Nie chciałem być na autostradzie, no to jestem na długiej, cholernej, prostej. Żadnego zakrętu, nic. I 60 na godzinę. A szwajcarska policja tylko czeka na takich jak ja, co stwierdzają, że te 60 nie ma tu sensu. No bo nie ma, ale oni mają inne cholera zdanie. No ale nic, jakby co, to tego sporu bym nie wygrał, więc jedźmy po prostu dalej. A tymczasem na polskiej prowincji, znaczy się na wsi, czyli no tu właśnie. W sumie to niewiele tu się działo, ale było urokliwie. No bo tak, takie widoki w pewnym sensie mają swój urok. Przy czym w pewnym sensie jest tu słowem kluczem.
Aczkolwiek otwarte przestrzenie, cruzowanie po długich prostych to jest to, co mój kolega lubi najbardziej. I jest to przerywane zakrętami, znaczy skrzyżowaniami właściwie, ale jest wciąż urokliwie, chociaż nad nim zbierała się dość ciemna chmura. Tymczasem w Alpach było z deka inaczej. Jezioro Genewskie. Parostatkiem piękny rejs. Nie, ładnie chyba. Czy nie? Górę autostrada, po lewej zameczek, jeziorko i góry, Alpy. No to trolejbusy. No trolejbusów nie widziałem. Zameczek i gęsto od autobusów. Wyjść. Ale patrzcie, no ładnie. No ładnie, ładnie. Nie wiem, czy to jezioro w sumie nazywa się Jeziorem Genewskim, bo leży przy Genewie. Na mapie widzę, że nazywa się Le Mans. Tak czy inaczej, jest to jezioro pomiędzy Francją a Szwajcarią, a ja właśnie minąłem miejscowość Villeneuve, czyli Wilanów po prostu, no zwyczajnie w świecie. Teraz zaś wjadę do Montreux, a chwilę później pogonię dalej na północ. Pogodę mam piękną, ale tylko po lewej stronie, bo po prawej stał Harley. Znaczy się, w sumie był spoko, ale rzeczywiście po prawej nad górami zbierały się chmury. I tak się zastanawiałem, czy tylko udają, czy coś z nich będzie wynikało. Zatem odbijam i jadę w stronę chmurek. Trzeba to w końcu sprawdzić, nie? Tymczasem muszę przyznać, że architektura tych starych budynków tutaj mi naprawdę robi. Piękne miejsce. Ale cóż, piękne, lecz się powoli kończy. I zastępuje je... no, tak. Tu z góry był wszędzie piękny widok na jezioro, no i chciałem jakieś znaleźć ładne miejsce na foto, no ale niestety nie było to wcale proste. Najczęściej albo nie było parkingu, albo widok był, no taki sobie. No, widok jest niezły, patrzcie na to. Szkoda, że nie ma tak naprawdę dobrego miejsca, żeby fotę zrobić. Taras widokowy dla turystów. Patrzcie, jak to dziwnie. Garaż na dachu. Ruderze niestety zajęte, a było ładnie. Tu krzopnik. I weź tu bądź mądry i coś znajdź. Tu się nie zatrzyma człowiek. Nie jest lekko. No ale w końcu znalazłem jakieś miejsce. Tak sobie filmowałem, więc kamerą marki Sony i pomyślałem, chyba z drona będzie lepiej widać. Więc puściłem drona. Z tym, że raz strasznie przepalało chmury, dwa padł mi w drzewo i musiałem go ściągać. Wygląda, jakby miało zamiar padać. O, to drzewo tu. Tam właśnie zawisł na chwilę, ale udało się go zrzucić. Teraz jadę sobie boczną drogą, bardziej wyżej niż niżej. Droga wygląda na dziurawą, ale tak naprawdę jest idealna. Można próć, zakręcić i tak. Tu też jest ten plus, to jest taka droga boczna, że nie sądzę, żeby tu byli gliniarze. Więc można jechać w miarę normalnie. Pędy są ciao.
Pięknie, no i jak widzicie chmur deszczowych ani śladu, tudzież ślad bardzo szczątkowy. Tymczasem w Polsce też było w sumie pogodnie, chociaż tak trochę dziwnie. O, a teraz sparafrazuję angielskiego klasyka. Panie, tu nie można parkować. Der Stiegen Füßgehöhlen Träume fahren in Husalen. Chyba już się zmęczyłem. Powinienem może jechać czymś takim? No tak, ale tak w ogóle, to były jakieś napisy po niemiecku i to mnie tak zmobilizowało. Natomiast generalnie jestem bardzo blisko Francji i wszystko tu jest po francusku. J'ai mis mes souliers pour danser sur le sol. J'ai pris ma dignité et je l'ai mise à l'envers. Je chante des bêtises avec un grand sérieux, des mots qui font des bulles. A poza tym jestem tuż koło kolejnego jeziora, nad którym widzicie wille stawiają sobie, jak widzicie, Szwajcarzy, więc pojechałem zobaczyć, co tu jest grane. Je le fais pour la vie. Parlez-vous français? Parlez-vous français? Je chante un truc idiot et ça me va très bien. Parlez-vous français? Parlez-vous français? Plus c'est No właśnie, ale że ja nie parlez-vous français, to postanowiłem jechać dalej. Może w stronę gór? pour un jour sans nuage, un poisson dans la poche et du sucre dans les pages. Je dis des phrases rases qui tournent comme un vélo. Ça part dans tous les sens comme un dimanche trop tôt. No ładne miasteczko, ładne, no ale niestety droga nie szła w góry, tylko wracała z powrotem nad jezioro. Si tu ris avec moi, parlez-vous français? Parlez-vous français? Je chante un truc idiot et ça me va très bien. Parlez-vous français? Parlez-vous français? Plus c'est bête, plus c'est beau, plus c'est bête, plus ça revient. No i wygląda, jakbym finalnie docierał znowu w jakieś górki. Je fais rimer camembert avec. A tymczasem po drugiej stronie tunelu w Polsce było tak. Pięknie, lecz nieco mało zakrętów, ale naprawdę urokliwie. Wiem, powtarzam to po raz kolejny, ale trudno mi dobrać słowa. Pewne jest jednak to, że być może i zakrętów nie mamy najwięcej, za to kościołów z pewnością pod dostatkiem. Ale cokolwiek by nie mówić, mamy tu jedno, otwarte, wielkie przestrzenie. I to tutaj kocham. Czasami mamy też nawet niezłe widoki, ale mniejsza z tym. No zaiste przepiękna ta nasza ojczyzna, ale wróćmy może jednak do Szwajcarii. Trams and slow walkers crossing side by side. Every mile of shoreline held in one long line. And from the deck below, A tak w ogóle to chciałem wam powiedzieć, jest zimno, banks reach chyba na granicy 20 stopni, their minds. może 19. Lift me across. Szybki stop na jedyneczkę, gdzieś tutaj i no, ktoś tu mnie chce zakłócić
Mój święty spokój, dobra. Po krótkim stopie tu gdzieś na jedyneczkę sprawdziłem prognozę pogody Weather Underground, bo to jest najlepsza apka, która podaje wam, co jest grane teraz. I mówi, że właściwie tu nie ma żadnej chmury nawet, czyli tu musi być małe i tylko tam. Także nic nie zmieniam, jadę, spadam stąd. I w drogę. I proszę, i już słoneczko, jak pięknie. A Paweł właśnie przysłał zdjęcia gdzieś z Polski, że jedzie w płasko. Opatulony, zima tam podobno jest. Every beam and cable says it different ways. And when the water runs cold and hard and wide, they lean right over it like a hand in time. Przyjechałem, ale widziałem w mieście, było troszkę cieplej. 19 stopni włączymy, tutaj w górach jest poniżej. O, i ciopąg jedzie, patrzcie, lokalna ciopągówka. Aha. Stone and silver arching so high. Beautiful bridges make the river look kind. Szwajcaria, daleka od szlaków turystycznych, poza wszelkimi miejscami, do których normalnie docierają turyści. Tak sobie Szwajcarzy żyją pośrodku niczego zupełnie. I są też jakieś, to jest chyba szkoła, są też jakieś takie słabe domostwa, jak na przykład to. Ale każdy trawniczek przystrzyżony, teraz już wiem, o czym ludzie mówią, że jak nie przystrzyżesz trawnika, to zaraz po policję dzwonią sąsiedzi. Me across beautiful bridges carry the lost. Nie zwróciłem na to uwagi, ale nagle jakoś tak wszyscy zaczęli szybciej jechać. Taka cicha droga. Wydaje mi się, że odpowiedź jest prosta. Chyba już jestem we Francji. The river look kind, beautiful. Tu ktoś ma dużą chatę, a tu ktoś ma małą chatę. Bridges keeping us side by side. Pozy na szwajcarskich blachach, czyli chyba jestem, że w Szwajcarii. Na bank jestem jeszcze w Szwajcarii. Proszę Państwa, granica państwa. Wyjeżdżam ze Szwajcarii i jestem we Francji. No i już. No i tak, przejechałem 140 mil, czyli tam 230 km, tak naprawdę nic, ale to nie ma znaczenia, bo nie śpieszy mi się powolutku, już troszeczkę delikatny zapas miałem na wypadek, jakby padało całą drogę, albo były jakieś chocki klocki, także można powiedzieć, że mam 2 dni zapasu. Mógłbym to zrobić zupełnie spokojnie, jakbym się uparł, mógłbym już jutro być w domu, czyli w sobotę, a chcę być w domu w poniedziałek, bo w poniedziałek jest święto w Anglii, jeszcze jest wolno od pracy, więc we wtorek prosto do pracy pójdę. A te dni po prostu nie będę się śpieszył, nie będę brał autostrady, nie będę gonił, tylko po prostu powolutku, bocznymi drogami. Więc siadam sobie teraz tutaj. O, tu gdzieś są jabłka. Albo i nie. No nieważne. Są, na drzewie rosną jabłka. Więc sobie zaraz wezmę jabłko, zobaczymy, czy smaczne. I proszę ja was, szukam hotelu na dzisiaj. O, jabłka były, ale się zmyły, gniły. Nie, gdzieś widziałem jedno, chyba wszyscy je obrywają. No dobra, nieważne, leży tu jedno. Na pewno osy tu łażą, jak jest cieplej, ale ciepło nie jest. Coś kropi z tej chmurki, ale tak bardzo delikatnie, więc w sumie nie będę się tym przejmował. Czy ja coś zamierzałem jeszcze powiedzieć? Nie, myślę, że jutro będzie ostatni dzień nagrywania, kończą mi się w ogóle karty, już mi się skończyły. Dysk twardy musiałem kupić po drodze, 2 terabajtowy, bo się pokończyły karty. Coś przerzucaliśmy w międzyczasie, teraz już nie mam jak przerzucić, jeszcze przydałoby się kupić 1 kartę. No jest to długa wyprawa.
Myślę, że ponagrywam jeszcze tutaj w tych górach we Francji, górach Vosges. Ponagrywam jeszcze w drodze tam, może jeszcze w dniu jutrzejszym, a potem to już będzie końcówka, już będzie naprawdę nic ciekawego przez płaską Francję, przez Wielką Brytanię, coś co robiłem już setki razy, co było na kanale mnóstwo razy, więc nie będę tego robił. No i myślę, że w domu na spokojnie, jak już przyjadę, nagram sobie podsumowanie, gdzie jeszcze parę rzeczy powiem w ostatnim odcinku filmu. Dzisiaj jeszcze pewnie coś będzie. Zobaczymy, jak mi pójdzie ze znajdowaniem hotelu, bo może się okazać, że jeszcze daleko i nic nie będzie, albo będą ceny z kosmosu. Także biorę się za robotę. Na razie. Hotel znalazłem dość szybko, a chwilę później miałem już towarzystwo. I ci oto mega sympatyczni ludzie, ona z Armenii, on Włoch, ale oboje mieszkają od lat w Szwajcarii, zajmują się produkcją okularów. I gadaliśmy na temat zrobienia specjalnych okularów na motocykl. Dla tych, co nie widzą na bliskie dystanse, czyli mają chorobę krótkich rąk, czyli dla mnie. No i obiecali mi coś zrobić, ale jakoś tak potem... No miałem zrobić pełne badanie wzroku, im tu wysłać, ale zapomniałem, a potem mi się już nie chciało i tak oto o. Tymczasem jednak jadę do hotelu, bo nie jest tak daleko, a jutro rano wstaję i będę zwiedzał góry Vosges, w których praktycznie już jestem. Albo może jednak nie. Znaczy dobra, zjechałem z jednej góry i pomiędzy jest płasko, ale zaraz będę w drugich. Nic się nie martwcie i to będzie jutro. Bo dzisiaj przedzieram się już tylko do hotelu, ale za to mam taki ładny zachodzik słońca. No prawie zachodzik. Dobra, w sumie to wszystko jest prawie. Prawie góry, prawie zachodzik, prawie ładnie i w ogóle. Ale przynajmniej nie pada deszcz, bo w międzyczasie u mojego kolegi Pawła w Polsce... No w sumie też nie pada, ale wygląda jakby mogło. W sumie to ma chyba ładniejszy zachodzik słońca niż ja, też prawie w sumie i zakrętów również nie ma, ani gór, ale za to jest pięknie. I w takich to oto pięknych okolicznościach przyrody dotarł do cudownego miasta Koszalina. I na tym kończy się jego podróż. Tymczasem u mnie były piramidy. Tak, to właśnie piramida Cheopsa. Tu mamy zaś żółte budynki, tu dziwne mosty i do tego miałem jeszcze odrobinę jakiegoś starego miasta. I tą metodą dotarłem do hotelu. Zaraz tam jest żarcie jakieś, piwo, jak nie to parę innych miejsc w okolicy, także jest git. Idę zrzucić graty i potem gdzieś wyskoczę. Ale jednakowoż nigdzie nie wyskoczyłem i tym oto sposobem dotarłem do dnia 48, w którym... Tu byłem. Teraz jadę w góry Vosges i właściwie to będzie wszystko. Znaczy, mam nadzieję, że może coś jeszcze zobaczę. Ale prawdopodobnie nie. Natomiast spodziewajcie się dzisiaj jeszcze czegoś ciekawego. Jadę na przełęcz jedną. Col du la Schlecht, czy jak ona się tam zwie, no to jakieś jeziorko. Powinno być ładnie, mam taką nadzieję. Chociaż ponoć nie są to góry, które urywają tyłek, ale sprawdzimy to. No ale najpierw pora powiedzieć bonjour i zanim ruszę jeszcze zatankować pojazd. Na kretyńskiej stacji, na której trzeba najpierw blokować pieniądze na karcie i tak dalej, a żywego człowieka tu nie ma. Więc zupełnie bez sensu. Zatem jadę. Riding through the heat, engines roaring loud. Dust clouds Jeszcze chciałem opowiedzieć jedną rzecz. and we ride proud. Pewnie chciałem powiedzieć, że w otwartym kasku z otwartą przyłbicą nie da się niczego mądrego nagrać, ale dowiedziałem się o tym dopiero później. No cóż, widocznie mam coś wspólnego z... Osioł się kręci. Siema osioł. Cześć. Dobra. Days on the road. No tak, swój do swego ciągnie, ale mniejsza z tym, bo wjeżdżam już prawie w góry Vosges i jest tu... na razie, no tak sobie, fajne zakręty, dobre asfalty, ale co do widoków, to nic się nie dzieje, bo same krzaki. Ktoś zapomniał tu je wyciąć.
ale jeździło się tu fajnie, nie da się zaprzeczyć. No tak, bardzo fajnie, ale powoli zaczęły pojawiać się... No jakieś ciekawe widoki. Jeszcze za krzakami, ale już było coraz lepiej. I wtem wyjechałem w końcu zza zakrętów. Krótkie zatrzymanie. A tu oczywiście co? Samochodem. No foty. Dramatos. A tu zobaczcie. Ładnie tu jest. Ale ładnie. Ciekawe co jest tam na szczycie. Sprawdzimy. Trzęsie jak cholera jakaś kulka. Tak, ale w końcu odjechał też samochodziarz i było ładniej. Jeździło też sporo motorków, w związku z czym teren zaczął robić się naprawdę przyjemny. Ale czekajcie, pokażę wam więcej. Pięknie, co? Oczywiście nie mogło zabraknąć chmurki, która wygląda na deszczową, ale też były inne atrakcje. Hello, Good bike. old bike. Yeah. Have always been good. Yeah. Cheers. Ale o tym, co będzie dalej, dowiecie się już w kolejnym odcinku, bo tymczasem na dzisiaj to właściwie wszystko. A za tydzień pojeżdżę sobie po górach, pozwiedzam jakieś miasta, pooglądam trochę Francji, spotkam moich przyjaciół już w Wielkiej Brytanii, ale co najważniejsze, zrobię pełne podsumowanie całej trasy. Zatem do zobaczenia za tydzień. Na razie, cześć!